Daleko stąd, za 7 domem, Polak miał upór twardszy niż stal. Na negro ziemi, w filipińskim słońcu postawił ślad, zostawił swój znak. Papier na papier, dzień po dniu, ktoś chciał mu wyrwać każdy grosz. Oszust za rogiem, złodziej za murem, a on szedł dalej, wciąż pod prąd. Duduś rezydent. Dzień dobry, ja się nazywam Michał Ludkowski, a to jest nasz blog rodzinny Duduś Family. Nadaję z Egiptu, jak co poniedziałek i piątek ostatnio, aktualizacje z naszej budowy na Filipinach. Naszej obecnie zdalnej budowy, ponieważ od miesiąca, ponad miesiąca jesteśmy już poza Filipinami i budujemy, można powiedzieć, zdalnie z menadżerką tam, Agnes, która nam pomaga organizować, płacić pracownikom, żeby budowali. Mamy dzisiaj kolejne 3 dni z budowy. Jak widzicie, jesteśmy na urlopie w tym momencie w Egipcie. Mam nadzieję, że wczorajszy materiał Wam się podobał. Przez kolejne pewnie 3, może 4 blogi będzie materiał z naszego wyjazdu do Egiptu. I oczywiście w piątek najbliższy będzie przerwa na materiał z aktualizacji z naszej budowy. Słuchajcie, dzisiaj mamy kolejne 3 dni do obejrzenia. Zapraszam do obejrzenia z nami. 6, 7, 8 lipca. Dla tych, co są nowi na kanale, zapraszam do zostawienia łapki w górę, jak Wam się będzie podobało. Oczywiście komentarza, dzwoneczek, subskrypcji. Będzie miło. Jest oczywiście nowy tydzień, możecie podbić materiał, żeby więcej osób zobaczyło nas i poznało. I bez owijania zaczynamy oglądanie. Słuchajcie. 3, 2, 1, start. 6 lipca 2026, Duduś Residence, Filipiny. Słuchajcie, tutaj kamerą nagrywa Agnes w tym momencie nasz szambo. Jak zabezpieczyli od środka. A to jest drainage na parkingu. Obecnie robimy właśnie odwodnienie na parkingu i będziemy wylewać pewnie za tydzień, 2 tygodnie parking. Parking będzie przed wejściem do resortu, przed ogrodzeniem, prawda? Do resortu będzie się wchodziło po 3 schodkach, zaraz zobaczycie. Mamy w tej chwili małą grupę, bo jest chyba między 7 a 9 pracowników. Kolejny jeden odszedł, sprawy rodzinne. Już tego nie mówiłem wcześniej, ale poszukujemy nowych, ale już mamy w planach zatrudnić kolejnych 3. Tutaj macie naszą kaskadę jeszcze nieruszoną. Oczywiście basen też niedokończony. Powoli się zabieramy za kontynuowanie kaskady. Tutaj zrobiliśmy gładzie. Widzicie na tym boku. Tak wygląda kaskada na dzień dzisiejszy. Tak naprawdę bardzo mało. Mam nadzieję, że skończą to w ciągu miesiąca. Tutaj widzicie, robią gładzie i będą malować podkładem. Jeśli chodzi o apartamenty, zostały jeszcze płytki do zrobienia na schodach i płytki na balkonach w pokoju 1, 2, 3. To takie z głównych i pomalowanie właśnie tutaj balkonów 1, 2, 3. To taki główna, można powiedzieć, rzecz, którą musimy zrobić. Tutaj kładzie właśnie gładzie. No a tutaj robią w tej chwili jak to mówić, szalunki, żeby wylać tutaj te drainage, odwodnienie wzdłuż drogi, które będzie. Tak to tutaj wygląda. I też przygotowują pod wylanie parkingu od razu. Będą musieli zrobić zbrojenie. Tutaj strasznie ich naciskam, bo oni nie umieją dodawać i liczyć, żeby sprawdzali po 10 razy, czy jest spadek i ile. Tutaj widzicie, stare drewno używają, nie nowego, bo wiecie, drewno kokosowe jest drogie. Więc używają to, co nam zostało oczywiście z rozbiórki z budynku pracowniczego. Jest tego sporo, więc
To, co możemy, wykorzystujemy kolejny raz. Tutaj się zastanawiają, czy będzie potrzebny jeszcze ubijacz, kompaktor do ziemi, bo trzeba tutaj będzie wysypać żwir po całości i to jeszcze zrobić zbrojenie, a przed zbrojeniem powinno się ubić. Tutaj widzicie, właśnie robią szalunki, żeby można było wylać ten podjazd, a pod podjazdem na parking będzie drenaż, odwodnienie wody, prawda? Jeśli coś by się przelewało, no to trzeba tak zrobić, żeby woda nie stała, czy nam nie zalała, powiedzmy, drogi, czy kolejnego sąsiada. W ogóle to jest wpisane w prawo budowlane, jeśli chodzi o Filipiny, że każda działka musi mieć swój pojemnik na wodę deszczową. Płyty też chyba, z tego co widzę, stare używają. No widzę, tak nie do końca, kurde, wrzucili ten cement do tych pustaków. Asa na pita tong manhole ani. Asa na pitong manhole. Muszą jeszcze zrobić 2 wejścia dla ludzi do tego drenażu, w razie gdyby tam liście naleciały i takie rzeczy, żeby to wyczyścić. Tak? 50 na 50. Jeśli chodzi o to, to jest 50 cm szerokości i od 50 do 70 głębokości, tak? Ze spadkiem u dołu. Widzicie, to nie jest szpital, tam wszystko na oko robią, jak to na Filipinach. Jestem spalony, bo dzisiaj cały dzień byliśmy na łodzi. Dopiero co wróciliśmy. Chcę to nagrać dla Was, żebym zdążył to opublikować w poniedziałek, ponieważ zostało nam 2 godziny do końca kolacji. Więc tak to wygląda. Praktycznie cała ekipa zajmuje się parkingiem. Powiedziałem, że wszyscy, co mają troszeczkę oleju w głowie, to żeby to robili, żeby nie było podwójnej roboty i nie trzeba było robić poprawek. No bo jak już wylejemy cement, to nie ma takiej opcji. Spadek będzie około 1,5%. Na 6 metrów jest 15 cm spadku. Tak zrobili, tak żeby to nie było odczuwalne, prawda, a żeby ta woda spływała tutaj. Tutaj widzicie, podpory robią. Później sklejkę będą tam dawać i potem będą wylewać. Kazałem mi zrobić tak, żeby potem można było te całe szalunki od dołu wyjąć. Więc ktoś tam będzie musiał wejść i to zrywać. Ale nie ja, bo ja się tam nie zmieszczę. Tutaj widzicie, w tej chwili no, robią, gładzie zrobili, teraz robią sanding, czyli co? Szlifują? Chyba szlifują, tak? Te gładzie, żeby było ładnie, prosto i równo. Powiem szczerze, że tutaj w Egipcie to gładzi jak na lekarstwo. Ja naprawdę za dużo od nich oczekuję. W takim Egipcie jest gorzej niż na Filipinach, jeśli chodzi o jakość wykończenia. Więc teraz rozumiem to, co mówiliście, żeby się nie przejmować takimi szczegółami, żeby jak najszybciej zakończyć, otworzyć, zacząć zarabiać i potem co najwyżej robić poprawki, jakieś doróbki. Dlatego taki jest plan, że otworzymy na początku 4-5 pokoi, jeden zostawimy w razie czego, gdyby coś było uszkodzone w innym pokoju. I tak powoli, jeśli będzie wszystko grało, hulało,
to ten 6 będziemy też wynajmować. Ewentualnie jakieś błędy pracowników, wiecie, że wynajmą 2 pokoje, no musi tak być na razie, dopóki się nie ogarną. Tutaj Agnes mówi, że używała solignumu do tego, żeby te wszystkie korniki, termity i te wszystkie inne powychodziły. Ktoś tam pisał w komentarzach, że czy to nie jest szkodliwe dla ludzi. No słuchajcie, dopóki nie będziecie gryźć tego drewna, zjadać, to nie jest szkodliwe. Ale weźcie pod uwagę, że to też w Polsce każde drewno powinno być zaimpregnowane. Więc jedną warstwę chyba zrobili. Każdy element, który nie został polakierowany, został solignumem i ogólnie też spryskany na termity. Widać było ostatnio na filmie, że wszystkie popadały i w tej chwili chyba wszystkie wypleniliśmy. Ale to się okaże z czasem. Tutaj macie butelkę solignumu, tego czym smarowaliśmy. Możecie sobie poczytać jak chcecie. Solignum colorless AZ, czyli bezkolorowe. O, coś takiego. No i oczywiście nie chcę na to patrzeć, kurde, tyle co pędzli zużyliśmy, bo nie potrafią umyć pędzli. Śmierdzi to strasznie, masakrycznie, to trzeba przyznać. To jest... O, tutaj widzicie, wyrównują parking. Parking będzie miał 6 metrów szerokości i 15 metrów długości. Tak na 5 samochodów i kilka motorków, prawda, w zupełności wystarczy. Więcej nie liczę, prawda, jeden samochód będzie pewnie i motor będzie nasz i gości, najczęściej goście raczej będą taksówką przyjeżdżać tricyklem, więc nie będzie jakoś specjalnie zajęty. Też się zastanawiam nad zadaszeniem, z tego względu, że planujemy jednak tam trzymać skutery na wynajem. Już teraz jak pojedziemy na Filipiny, pierwszy skuter kupię Jerlin, który później będzie wynajmowany. Planuję w ogóle mieć tylko i wyłącznie skutery elektryczne w resorcie, takie z zasięgiem do 200 km, żeby można sobie objechać dookoła. Do tego macie kabel, jak będziemy chcieli na przykład całą wyspę objechać, no to cała wyspa to jest ze 4 ładowania, 4 hotelki, tydzień i macie zwiedzoną wysepkę, prawda? Może kupimy jeden na benzynę, żeby nie było z tym problemu. Ale skuterki takie fajne zobaczycie pewnie jak pojedziemy na Filipiny, jak przyjedzie. Nie takie popierdółki, takie, które się rozpędzają do 100-120 km na godzinę. Więc naprawdę fajny sprzęcik. Nie jakieś najtańsze gówno, tylko żeby jak najwięcej na tym zarabiać. Ale to zobaczycie dopiero jak kupimy. Bo ja już się nie mogę doczekać, żeby na nim pojeździć. Tutaj widzicie, położyli, to są sklejki, tak, zwykłe. Flywood to się nazywa po ichniejszemu. Zrobili też drainage, chyba będą 5 albo 6 muszą zrobić. To jest akurat do czyszczenia kanalizacji. Szamba, gdyby coś się zatkało z budynku pracowniczego. No słuchajcie, już jesteśmy bardzo, bardzo blisko. Zostało mniej niż 3 miesiące do otwarcia. Tak naprawdę jak to oglądacie, no to 2,5 miesiąca. Nie mogę się doczekać. Jestem ciekawy, kto będzie pierwszym klientem. A jeszcze nie mam strony i wszystkiego, ale to się da zrobić. Więc ogólnie jak ktoś by chciał, to może na maila pisać pod filmem. Pierwsze rezerwacje mailowo od 1 października już mogę na 100% powiedzieć, że można rezerwację składać. No i co? Jak chcecie, no to piszcie, prawda? Jak ktoś by był październik. My tam jesteśmy na pewno do końca roku, może dłużej, zobaczymy. Jak ktoś chce odwiedzić, to będzie gdzie się przespać i wszystko. Trochę się boję, że może być problem z basenem, ale powinniśmy się wyrobić. Słuchajcie, tutaj rozbijają kostkę. Nie wiem, po H położyli całe kostki tutaj, powinni po prostu je popodcinać, a zrobili po swojemu i wykorzystają te kostki, pustaki,
które zostały jako podkład pod wylewkę na parking. Nie wiem dlaczego, dla mnie tutaj coś spierdolili tak naprawdę. Nie wzięli pod uwagę spadku prawdopodobnie i dlatego. Level niya. Taki bug job można powiedzieć. Simintoon. No i marnotrawstwo materiału, bo mogliby na pół zrobić to i by było akurat. Yung mga gidiri. Ale to wiecie, tutaj tam nie myślą do przodu. Ambot ka na sila. W ogóle zobaczymy, co się stanie, jak to wylejemy i będzie jakiś duży deszcz, gdzie ta woda cała pójdzie. Tutaj jestem tego najbardziej ciekawy. No i pewnie za tydzień zobaczycie, jak będą kopać już drenaż, bo zrobiłem im, powiedziałem, mają gdzie wykopać, więc będzie ciekawie. Tutaj widzicie, o, robią nylon, to jest nylonowe nici, które, takie żyłki, którymi ustalają wysokość i spadek. Problem w tym, że jedna osoba to robi, druga kopie, zmienia się wysokość, a oni tego nie sprawdzają. To jest najczęstszy ich błąd. Na odwal się, jak ja to tak mówię. Kurde. Język mi się plączy, dzisiaj 2 razy nurkowałem. Alex też pierwszy raz nurkował. Zobaczycie za kilka odcinków. Ogólnie Egipt jak Egipt. Kto nie był, trzeba pojechać się spalić na czerwono. Sige, punin yung guba pod. Butangan na po na ninyong siding. Ja w ogóle nie wiem. Kawałek plastiku i młotek i gwóźdź to jest ich ulubione narzędzie, wierzcie mi. To jest ich favorite, ulubione narzędzie. No, każdego pracownika na Filipinach zobaczycie kawałek plastiku z gwoździem i młotkiem. Bez tego nie ma pracy na Filipinach. Zamiast wziąć to diaksem, przejechać, dużym młotem raz kopnąć i by było po sprawie, to oni się tak bawią. No jak dziecko w piaskownicy, powiem wam. Jak dziecko w piaskownicy. To jest po prostu... Dla mnie to jest żenada, no ale okej. Przejechać diaksem z jednej strony to jest 5 minut. Z drugiej strony po całości wziąć duży młot i to rozwalić. Zgadza się? No nie wiem, ja nie jestem budowlańcem, no ale ja tak bym zrobił. A oni się bawią, kurde, jakby byli w przedszkolu. Co jak co, ale nie spodziewałem się, że będę się uczył sztuki budownictwa filipińskiego na Filipinach. W ogóle budownictwa na Filipinach. Ale przynajmniej macie materiał, czy wszystkie te nasze filmy z budowy to jest przykład jak nie budować. Jak nie budować. A jak budujecie na Filipinach, to przyjedźcie ze swoją wiedzą, bo tam nikogo nie zatrudnicie, kto będzie pracował lepiej. A jak będzie pracował lepiej, to i tak zrobi wszystko, żeby pracować dłużej. Więc swoja wiedza. Ewentualnie dobry znajomy, którym kupicie bilet i chce przyjechać na wakacje, żeby zarządzał nimi. Nieoficjalnie oczywiście, bo pracować nie można. Oo, kay lahing ang taong kay ko. A na to ostatnio jest nagonka na Filipinach. Na wynajmowanie pokoi też i na pracę obcokrajowców bez pozwolenia. Ako din na apo to ni try og open na to. No nie, no pięknie, pięknie. Widzicie? Rurka plastikowa, przez nią przebity gwóźdź i młotek. Di po siya pwede ko ano no, tong machine ang Ulubione narzędzie pracowników budowlanych na Filipinach. Ang barin ang sa tawag Powiem szczerze, że no dziecko by się bardziej bawiło. Jeszcze, żeby mieli okulary, a te odpryski przecież mogą w każdej chwili wpaść w oko. Bez komentarza. Znaczy możecie wy skomentować, prawda? Ja z chęcią poczytam wasze komentarze, jak to wygląda w Europie, bo nie wiem, jak to wygląda w Europie. Ja wiem, jak powinno wyglądać skończone. Nawet tego nie wiem, ale use the machine wiecie. since solid block and then my
Nie używają maszyny, bo coś tam tłumaczy, ale i tak jej nie wierzę. Jeszcze cement powkładali w te pustaki. To podwójna robota. Poza tym, że cement, pustaki położyli, to jeszcze włożyli cement do pustaków. No to dziękuję bardzo. No i tak cały dzień dla 3 pracowników, stówka poszła, tak naprawdę. Ja wiem, że to nie są duże pieniądze, ale tu chodzi o to, że o czas mi chodzi bardziej niż o to, ile to kosztuje. No bo 3 pracowników, tutaj mamy 2 pracowników z umiejętnościami, 1 bez umiejętności, no to jest 1200-1700 peso, 1700 peso to jest 100 zł. I cały dzień dłubania. Nie jest to pieniądz oczywiście, ale dla mnie to jest czas. O, widzicie, wbija. Bez komentarza po prostu. Sakay siya skateboard. Wygląda to jakby Ako na yung przyszli do przedszkola i bawili się w piaskownicy. Z młotkiem i gwoździem. Ano na daw ni mo gilansa? Bangilan ra nimo. So kini ready na ni para kumpakon, Joel? Ready na ni para kumpakon? Kumpak daw mo. Czyli można powiedzieć, że miejsce parkingowe tutaj będzie troszeczkę mniejsze niż nasz basen powierzchniowo. Tutaj mamy oczywiście nasze ptaszki, które się zalęgły. Nie wiem, czy jeszcze są, czy nie, ale wiem, że pisklaki się wykluły z jajek. One five. Man pwede, ha? Nade ka? Oh. Ile ba? Hindi. Oh. Unsa naman eh? Bawa na anang diha oh. Kuhaan naguro nagtubig oy. Tutaj w tej chwili Reggie puszcza wodę, żeby sprawdzić, jak spływa woda, bo będą musieli troszeczkę to przerobić, bo oczywiście mnie nie słuchali. Woda leci za szybko. I kazałem im to, i leci tylko w jednym miejscu. Kazałem im to przerobić, żeby woda spływała równomiernie i wolniej. Po całej tak naprawdę tutaj kaskadzie. Kasi hindi kuhaan ra ang iyahang lungag. Ale to jest... Bus ra kayo ba? Nie skomentuję po prostu, nie skomentuję. Widzicie, nie spływa wszędzie. No ale tak to jest, jak się robi to byle jak. Tutaj wszystko w jednym miejscu. A gdyby to było pod kątem takim, a nie takim, to by się napełniało, by się rozprowadzało wszędzie. Cześć Mati. Chcesz zobaczyć budowę? To oglądaj. Fajne jest. Wala sa daw. Uy, sa daw kuno. Aw sinto de. Asa man doon daw. Dzieciaki idą na śniadanie. Znaczy, na śniadanie, na kolację. Sorry, słońce mi dzisiaj przegrzało. Widać chyba po mojej twarzy, że jestem cały czerwony. Pungi.
Tak wygląda kaskada z góry. Wala may mga agos lagi din ako. May kuan ba? Słuchajcie, dajcie mi znać w komentarzu, czy barierki chcecie, żeby były czarne, czy jakieś inne. Dajcie jakiś pomysł, bo cały czas się zastanawiam, czy zrobić te barierki czarne. One na razie są zrobione, pomalowane podkładem, ale jeszcze będzie ostateczny kolor i nie mam do końca ostatecznego pomysłu na to. A tutaj działka sąsiada, o to też jest kolejny, można powiedzieć, mały minus. Zaczynają się budować na działce sąsiada z jednej i z drugiej strony. Więc cicho może nie być u nas w resorcie przez kolejny rok czy półtora. Widzicie, tutaj budują sobie w tej chwili blaszak. Ktoś kupił tą działkę, a była w dobrej cenie. Sam się zastanawiałem, czy kupić, jakbym znalazł inwestora, ale żaden się nie znalazł. I będą budować tam. Tam jest działka 7000 metrów i będą tam domy jednorodzinne. Nakadakon niya yuta ba? Więc zauważyli po prostu ci okoliczni właściciele tych działek, jak my już kończymy budować resort, że okej, to jest dobry czas, żeby teraz się pobudować. Wiecie, nowe sklepy, nowe miejsca pracy i cała, można powiedzieć, społeczność. O tyle dobrze, że ceny tych działek są na tyle wysokie, że Napagid ni diri di ay o. żaden tam miejscowy nie kupi ani domu, ani... Tam będą domy jednorodzinne, tak? Tam będą po prostu domy jednorodzinne. No widzicie, tak, tutaj jeszcze kamienie będą na to oczywiście i tymi kamieniami wyrówna. Tak to wygląda. Nasza kaskadka. No a tutaj będzie taki mała jaskinka, można powiedzieć. O, Jerlin poszła właśnie z Aleksem, Lily i Mattem. Słuchajcie, DJI Osmo Pocket 4 się przegrzało po 26 minutach. Tragedia. Ale oglądamy dalej. Sorry za to Kaskadia. Tutaj Agnes pokazuje kolejny pokój, że użyła solignumu ze wszystkich miejscach, bo to wiecie, Filipiny, musiałem im powiedzieć, masz nagrać, po tym jak użyjesz, masz nagrać, gdzie użyłaś, że wyjęła szafki, że w środku wszystko jest zrobione, że tu jest pod spodem zrobione i tak dalej, bo po prostu nie ufam im, nie wierzę, że zrobią to tak, jak powinno być. To jest po prostu... Szkoda gadać, że tak powiem. Tak, very dirty. Tak to jest, jak się maluje te szafki. Coś tutaj... Ktoś tam pisał, że trzeba coś podszlifować, żeby było dobrze. Ale to jak tam przyjadę, bo kurde... I to firma, która to zakładała, to zrobi tak naprawdę. This one, sides. Side.
Tutaj widzicie. Kolor będzie taki sam jak drzwi, tylko w zależności jak pada światło, to jest troszeczkę inaczej to wygląda. Tutaj widzicie, przy świetle dziennym wygląda to bardziej czerwono, można powiedzieć. Tutaj też wyczyszczone, spryskane i pomalowane. Tak naprawdę powinno to jeszcze się przeszlifować i polakierować. I kolejny dzień, 7 lipca 2026, Filipiny, Duduś Residence, oczywiście na Negros Occidental w Walencji, niedaleko miasta Dumaguete. Tutaj robią teraz no szalunki, dalej robią szalunki, prawda? Jeśli chodzi o parking. Tak to tutaj wygląda. Tutaj mówi o slupie, o spadku, prawda? Ja naprawdę ich cisnę tam przez online na tych zebraniach, ale wiem, że Agnes nie jest w ogóle taką dobrą osobą do rozmowy. Powinienem robić zebranie z naszym formanem, znaczy, którego nie mamy, ale powiedzmy leadmanem, który dostaje największą pensję. Problem w tym, że on nie mówi po angielsku. A Jerry ma za małą wiedzę, żeby powiedzieć to, co ja chcę powiedzieć. Więc to wszystko tak się rozbija, że naprawdę. Budowa w innym kraju, w języku nawet angielskim, gdzie ja mówię słabo, ale oni jeszcze słabiej. Tutaj widzicie, to jest właśnie środek naszego kanału. Tutaj wzmacniają szalunki, bo tutaj będzie wylewka, będzie spadek do parkingu. To jeszcze oczywiście może się później zmienić w jedną albo w drugą stronę, w zależności na jakim levelu będzie droga. Tutaj jest ogólnie zrobione, gniazdka są właśnie pod to, żeby zasilić czy samochód elektryczny, czy motor, ale tylko 220. Później jakiegoś wallboxa, jak będzie samochód i w ogóle to pójdzie w górę, no to może się zainstaluje, ale to może już przy drugim budynku tak naprawdę, jak będziemy budować te apartamenty na długi wynajem. I tutaj robią sanding. Gładź też im kazałem 3 razy sprawdzić, żeby nie było tak, że zrobią niedokładnie, pomalujemy i będzie ząg. Dałem im dobre światło, żeby mogli sobie nawet w ciągu dnia podświetlić, zobaczyć, czy jest idealnie prosto. Pokoje do tej pory nie są żadne, pokój nie jest jeszcze wyczyszczony do zera. Ogólnie zaczyna się sezon deszczowy i mieliśmy pierwszy dzień, kiedy nam się baterie nie naładowały do godziny 10. A to zaraz Wam powiem. Naładowały się dopiero do godziny 16. Czyli w takie dni przy pełnym ubożeniu już będzie potrzebny agregat. Smells bad. Robię teraz zbrojenie parkingu. Zbrojenie parkingu. So same ra din ni tanan upuan. Or dili. Mora na iyahang level.
Kaning nylon na? Zbrojenie zrobią. Tutaj widzę, że niektóre rzeczy Ang dito. spawają, inne wiążą. No kurde, tak sprawdzanie miarką, jaki jest spadek, to jest po prostu śmiechu warte. Wyobrażacie sobie, że tak będzie się sprawdzało miarką? To laserem powinno się robić po pierwsze, jak już nie laserem, to rurką z wodą się sprawdza spadek. Kuan pa man Ale nie w ich yung przypadku. 3C. Kamień w tą, kamień w tamtą, 2 cm w tą czy w tamtą, to wiecie. Kana diha. Dla nich to nie jest żaden problem. A dla nas będzie problem, jak woda będzie stała. To samo, co było w budynku pracowniczym, że woda nie spływała, trzeba było jeszcze raz zrobić wylewkę na dachu. I gdyby nie ja, to by robili trzeci raz. Nga nang W ostatnim momencie, kurde, powiedziałem, że to ma być 5 cm niżej. Marahon ni diri. Bez komentarza. No tak, kurde. Tak se sprawdzaj. O diri wa pud kaabot og G's na. Kurwa, ten parking będzie pękał, jak oni nie zrobili tutaj ten. No na bank. Jestem ciekawy, kto będzie za to odpowiedzialny. Kurwa, z mojej kieszeni oczywiście. Na bank, jeśli nie zrobili kompaktora, nie ubili tego, to będzie to pękać. So G's ra din itibuok siya To tanan. jeszcze napiszę im w ogóle. Ang kuan ra day slope ani ang kini. Ang yuta pero ang oh, maka ni oh. Tracy ba? Tracy. Tracy kapin. Torsi gani din. Igo na lang naatukuan. Mga septic ba? Ano na siya ba? Buan ni, kaka ni. Więc tutaj mamy ogólnie walkę z Sa gym gani. zbrojeniem pod parking, ale ja słabo to widzę. Zrobili samowolkę budowlaną, samowolkę w ogóle budowy, przez to, że nie użyli kompaktora, a kazałem im używać. Słuchajcie, tutaj jest, widzicie, firmę, która naprawia klimatyzację. Klimatyzację, którą zainstalowałem 1,5 miesiąca temu, czy tam 2 miesiące temu. W ogóle zeszło całkowicie, zszedł freon i przestała chłodzić. I to tak naprawdę z dnia na dzień. Tutaj firma przyjechała sprawdzać i okazało się, że jest zero freonu. Unit wa Powód, nie wiem dlaczego, może było za mało na samym początku, to jest jeden. Drugi powód to jest rurki, które zostały zamontowane, została za mała ilość zamontowana, tylko 1,5 metra, a nie 3 metry minimum. W takim przypadku może się albo drgania mogą rozwalić, odkręcić rurki na rurkach, po pierwsze. Po drugie, może kompresor paść przez wyższe ciśnienie. Więc nie oszczędzajcie na Filipinach, wierzcie mi. Ja oszczędziłem, wziąłem firmę Krzak, teraz przyjechała profesjonalna firma. Poza tym, że trzeba było dodać freon, to zmienić jeszcze rurki, dodać rurki. Za tym idzie, zapłaciłem drugie tyle za instalację klimatyzacji. Bez komentarza.
Oszczędność na Filipinach nie popłaca. Co prawda nigdy nie wiecie, czy zapłacicie, jak zapłacicie dużo, zapłacicie więcej, to będzie dobrze zrobione. Ale to jest bardzo niebezpieczne, bo przez około 5 dni pokój elektryczny miał 36-37 stopni w środku. A co za tym idzie, powinien mieć 24-25. So they start now the skate. No i słuchajcie, pytaliście się o kaskadę. Wracamy z robieniem kaskady, ponieważ pokoje są wszystkie w środku skończone, tylko niewyczyszczone. Kontynuujemy kaskadę. Musimy zrobić kaskadę, pomalować zjeżdżalnię i skończyć basen, zainstalować wszystkie i zacząć napuszczać wodę. Pakitaan pa ni sa laing paagi nga usugon pa na ko ang tubig ani nga mabasa ko sa tanan. Nie podoba mi się ta kaskada. Nie spodziewałem się, że to będzie takie duże wyzwanie dla nich, powiem szczerze. Nga tay mga plan A, plan B di ta mautdag mga mabasa ko sa tanan diri paana niya. Dapat ana lang kuan. Nga kay gatugbong daan ning akong kuan No i parking, zaczęli robić mating, ale zabrakło nam zbrojenia. Te zbrojenie, które teraz tutaj widzicie, to jest, użyliśmy je starego naszego zbrojenia. Musieliśmy zamówić więcej zbrojenia, kolejne. Sloop ba ni? Tutaj widzicie, będzie taki podjazd na tą część parkingową z tej strony. O. Gani. Czemu tych metalowych prętów nie zegną i nie połączą ich? Mam nadzieję, że to zrobią. No to wiecie, u nich nigdy nic nie wiadomo. Then ang tunga ani the middle develop. Tutaj widzicie, robią zbrojenie manhole, będzie do czyszczenia właśnie tego. 50-50 po na diha. 50 by 50 man ni. 50 na 50, taki manhole, czyli takie, no, manhole, czyli dziura dla człowieka, o tak można powiedzieć. Że można wyciągnąć stamtąd liście i inne, czy wygrabić. butagan to sa siding. Butangan guro. Iko ta gina ron. Makupog na ug wala. Ug. Ang kwenta raman di one pila mga pila ni ka cubic banabana nimo Kuya Dario. Oo. Kung sa ito kwenta ni No, Charlie śpi wszędzie, gdzie jest Kadong. wala nga nga masabado magapalit ko ilaw no sa Kadong to jest brat Jelin, traktuje go, bo go karmi jako właściciela, tak? Pana, bardziej niż właściciela. paano na nagpa-attend diri sa islop? Sa islo. Di gaya ba kun mo? Ay gaya ba kun? Di mo tarang Mo na isakto. Bawog yun siya. pero nagliko pa. Bawog nga nagliko. Unsa No man żarciki w ogóle, wiecie, jakby byli na wakacjach. Resto. Na resto. Wala na kuan. Lubag kayo. Ogólnie wszystko, co używamy do tego parkingu do tej pory, to jest wszystko już drugi raz używane, tak? Poza zbrojeniem, ale które też jest, powiedzmy, zaszło rdzą. Tam wszystko zachodzi rdzą bardzo szybko. Mam nadzieję, że niczego nie pominęliśmy i będzie wszystko bez poprawek, że tak powiem. No i kaskada. Liczę, że 2 tygodnie zajmie układanie kamieni. Na razie tylko 2 osoby na kaskadzie pracują. Tak, zaczęli kłaść kamienie. So they start. Jestem ciekawy, czy posłuchają mojej rady, którą już mówiliśmy im kilka razy. Ja mówiłem kilka razy. Słuchajcie, już drugi raz mi się kamera przegrzała.
Będzie to ciężkie nagrywanie tutaj w Egipcie. No, kamienie kładą. Tutaj Kini mo mayo oh. Agnes się pyta, bo mówię pod jakim kątem mają być. Już im mówiłem parę razy, oni się zastanawiają, dlaczego tak, a nie inaczej. Ale oni zrobili już na samym początku błąd, układając zbrojenie pod te kamienie. Bo zbrojenie było w ten sposób, a powinno być w ten sposób. Nie to ona mówi, że to tak jak chce. Nie, to nie powinno to tak musi być, inaczej to nie będzie miało rąk i nóg. This is what you want, right? Woda będzie za szybko spadała. Ay, ako na bahala na siya. Aj, Maliit na bagay lang yan. jakoś to będzie, jak to się mówi. Słuchajcie, komary mi wyszły tutaj w Egipcie i zaczęły gryźć. Pabaliw ako ni pala. Ale jakoś przeżyję dla was. O, Oh, sige. o, już jest po pracy i przyjechało zbrojenie właśnie do zakończenia parkingu, tak? Reverse I order. Jestem ciekawy, ile tego zbrojenia zostanie. Bo nikt mi o tym nie powiedział, a to już zamontowali. Kanata na ninyong ina-ogor. Tingin de. 10 mm dira sa kaning kuanan tungod-tungod sa kuan. So 50 pieces I order. Jutro będą robić właśnie w drugą stronę, tak? Bo one są około 40×40, robią oczka, jeśli chodzi o parking. Ty, ale tutaj dużo jest tych komarów. Kurde. Tak jak na Filipinach. Zachodzi słońce i komary wychodzą. Out first. A potem się dziwicie, dlaczego ja tyle betonu chcę wylewać. Nienawidzę komarów. I kolejny dzień, 8 lipca 2026, Duduś Residence Filipiny. Piszcie komentarze dla tych, co są pierwsi na kanale. Dajcie dzwoneczek, subskrypcję, żeby nie pominąć. W każdy poniedziałek i piątek dodajemy update z naszej budowy. Robię w tej chwili otwory, gdzie będzie woda wpadała, dokładnie deszcz. Nie wiem, dlaczego w ogóle tak robią, ale tak sobie jakoś dziwnie to zaprojektowali i już wiem, że będzie z tym gigantyczny problem. Powiem wam. Ale to, słuchajcie, ja nie jestem budowlańcem i na logikę bym to zrobił inaczej niż oni. Oni mają swoje sposoby, ja mam swoje, ale to, co oni kombinują tutaj, to jest po prostu tragedia, bym tak to nazwał. Zastanawiam się, jak zrobić drainage. O, tutaj pod kątem, tutaj coś tam. Tutaj dadzą kolanko, tam dadzą kolanko i będzie dobrze. Tylko zapomnij o jednej rzeczy. Jak zaczną wylewać, to w te kolanko wejdzie wody, betonu. I tyle będzie z tego. Tak wam powiem. Tu widzicie, już zbrojenie zrobili. Agnes nie nagrała. Widocznie z rana. After ano mag-guide sila? Okay. Ay, niladaan kay para ini ko kalis kay kalis. Dajcie znać, co się stanie, bo oni ogólnie, ta ziemia pod parkingiem już była raz ubijana. My ten żwir ściągaliśmy i oni uznali, że jak drugi raz położą żwir, to już nie trzeba go ubijać. Według mnie będzie pękać. Dajcie znać, czy nie. Ja napisałem już, Agnes, kto weźmie za to odpowiedzialność i kto za to zapłaci. Że nie użyli kompaktora. Bo teraz już tego nie zrobią, bo już położyli zbrojenie. Kini? Kini ilang kalis? Ale chcę się bardzo przekonać. A i dla tych, co lubią siłownię, to mogę wam powiedzieć, że dzisiaj zamówiłem kolejne maszyny, 5 maszyn
do siłowni. Jakie to zobaczycie jak przyjadą. Jak oczywiście nie będzie kolejnego skamu i nas nie oszukają, ale będzie kolejnych 5 maszyn. To oczywiście jeszcze nie wszystko, jeszcze będzie co najmniej 6-7 maszyn na siłowni, ale na razie 5 takich powiedzmy dodatkowych do trenowania. Tutaj widzicie, manhole będzie musiał być powiększony, więc będę musieli zrobić jeszcze raz. On jest, jak dobrze pamiętam, 50×50, tak żeby wybierać szambo. Kinidiri, himuan na ni kaber otro. Sirado ra na, tangan sa plywood. Yung agad tong cover, ibalik to puston to upuan. Sako. No jest rurka z wodą do łopania poziomu oczywiście. I tego powinni używać. A te zbrojenie tutaj to czemu tak zostawili? Powinny być zgięte i pociągnięte. Powiem, że kurde, słabo to widzę. Kay kuha naman to siya. Komary gryzą. Siya otro. Ja mam słodką krew. Level ani kay dagdagan ba ni? Ah, kay cover man ang salalom dahil sa. Plywood, impangag. Nato isaka to siya. Langilan ba? Unipil siya ani maiko ba? Una na siya plywood man, niya puntangan niya po siya kali. Oh, kay cover man dito sa. Tutaj widzicie, w tym miejscu są oczka mniejsze, gdzie robili ten, żeby to się przypadkiem nie zapadło. Widzę, że jeszcze raz będę musiał chyba zrobić przerwę, bo już się przegrzewa. O kurde, po prostu Ikaw flash kay ako. same problemy budowlane. Aby wystarczyła jedna osoba, która ma pojęcie od A do Z. Szambo, oczywiście kupa w szambie, to od razu wam mówię, że no, szambo jest parę razy użyte już Agnes mówiła. A, tutaj kazałem jej przetestować, Agnes, wodę, czy na pewno spadek jest, bo wiecie, oni mogliby zrobić spadek tak. Jest jedno, jest drugie, 50 z jednej, 50 z drugiej, ale to by było tak, o tak. Jest różnica, a nie, o tak na przykład. A to powinno być tak. Więc kazałem jej wpuścić wodę z jednej strony, żeby zobaczyć, czy z drugiej będzie wychodzić. Tak na wszelki wypadek, żeby, wiecie, żeby było pewne, że to jest... O! Jednak woda płynie. Jednak woda płynie. Słuchajcie. Czyli jest spadek. Jesteśmy uratowani. Z tamtej strony 20 cm spadku na 15 metrach. Słuchajcie, taka głupota, która jest podstawą budownictwa, im trzeba to 3 razy powtarzać upatologicznie, żeby to na pewno było to, a nie coś innego. Po prostu szkoda gadać, że tak powiem. No już widzicie, po co jest manhole. Kilka dni i bardzo dużo, wiecie, śmieci w środku. A te wszystkie drenaże na Filipinach, gdzie są powodzie, to właśnie jest przez to, że oni tego nie czyszczą. Chyba widzieliście też na moim filmie, jak chodziłem, to tam było po prostu jeden wielki syf. Nie było w ogóle żadnego odwodnienia, bo wszystko było zablokowane śmieciami. O, coś kują, tylko po co kują, to ja nie wiem. Po co oni to tam kują? A, wiem po co kują. Słuchajcie, takich pogoniłem, żeby były spadek na pewno, że będą sobie robić linie takie z cementu jako wzór.
I kują, żeby potem można było to wylać cement. Tak jak było kiedyś robione w restauracji. Co ich pogoniłem, że pogrzało ich z tym. Ale kurde, no... Ja to mówię, jeżeli mi zakazała mówić w ogóle Filipino style, mówię to teraz Polish style. Jako że ja jestem inwestorem, no to polski styl. Z filipińskimi umiejętnościami, że tak powiem. Komarów, powiem wam, że komary to są takie sprytne zwierzątka, że głowa mała. Zatrzymałem na chwilę, poszedłem się posmarować i tak mnie dziebają wszędzie, gdzie się nie posmarowałem. Gdzieś tam na plecach z tyłu, przez koszulkę. No i tu się dalej, o widzicie, zaczęli robić takie wzorce z cementu, żeby był spadek, żeby na pewno się nie pomylili w przypadku layoutu. Zrobili, zacementują sobie ze 3-4 dróżki, sprawdzą spadek i potem według tego wzorca... Kurde, co to robi koza w resorcie? Co to jest? Agroturystyka? No comment. Agroturystyka. Ogólnie jest teraz sezon deszczowy. Jak widać, prawie codziennie pada mniej lub więcej. Ale jak widać, da się żyć i nie jest tak tragicznie, jak niektórzy mówią. O, mamy raz, dwa, 3 ścieżki. Jakie piękne ścieżki, o kurde. Teraz powinien być spadek zachowany, co? Mała ścieżka tutaj, duża tam. No jeśli teraz im się spadku nie uda zrobić, z tym wszystkim, co teraz robią, to ja już nie wiem, jak im to wytłumaczyć. Ja im tego nie powiedziałem oczywiście, żeby to robili. Oni to sami to zrobili, po tym jak ich naciskałem, że jak zrobią zły spadek, to pociągnę ich do odpowiedzialności. Ale widać, że jest spadek, ale coś za mały. To ma być 15 cm. Hej! Chłopie! Nie wiem, dajcie znać, czy to wygląda na 15 cm spadku, czy nie. Abot ra po to inyong guide. Inyong guide baka abot ra po to. Ja pierdolę. Ktoś tam pisał, żeby wziąć metrówkę, poziomicę, dodać 1,5 cm z jednej strony i sprawdzić na tym. Ay, di mo din ako ang solid. Huy! Jestem ciekawy, czy ktoś to zrobił. Halaka! Jestem bardzo ciekawy, czy ktoś to zrobił. Ano, Rebel K? Ha? Ano mo diya? 6 metrów, no. Diri, diri, diri! Tawag na unsa naman yung Nie, to na metr będzie mniej. Przepraszam. Przy metrówce to dać nawet 0,5 cm. To będzie dobrze. Nie, dobrze mówię? 1,5 cm, tak, 15 cm. niya inyuhang ko. No, ma być 10. To przy 10 metrach. No to nawet więcej niż 2 cm trzeba dać. Przy 6 metrach. Troszeczkę więcej niż 1,5. Ikaw naman ang 40. Tutaj jest manhole. Side ng isa. Widzę, że manhole będzie 50 na 40, a nie 50 na 50 jak miał być. Anong uwan? Tak wygląda praca nad naszym parkingiem. Dajcie znać w komentarzu, czy robią to profesjonalnie. Na Filipinach chyba, kurde, najlepsi profesjonaliści pracują. I buy this for the Widzę, zbrojenia jeszcze zostało z 15 albo 20 prętów.
i zaczął padać deszcz. Deszcz zaczął padać, widzę jaskółki nisko latają. Agnes ma kamerę, która nie jest wodoodporna. Zrobili zadaszenie tutaj nad kaskadą, żeby mogli pracować w deszczu. Jako że, no mówię, sezon deszczowy nas złapał. Nigdy nie wiadomo, kiedy ten deszcz przyjdzie. No i pakują cement i kamienie. Jestem bardzo, bardzo ciekawy, jak im to wyjdzie. No to trzeba przyznać, że kaskada to będzie sztuka, art, jeśli chodzi o to. Ale czy tam będzie więcej kamieni, czy cementu, to jestem bardzo ciekawy. W ogóle pierwsze plany, jeśli chodzi o kaskadę, to miała być zrobiona tylko i wyłącznie z cementu. Kamień tutaj miał być taki dodatek później, tak? Żeby to nie było, nie wyglądało tak, wiecie, byle jak z tymi kamieniami. Tutaj chyba tego dnia właśnie, jak to jest nagrywane, to był dzień, kiedy akumulatory z 75 zostały naładowane do 100% dopiero o 16. Czyli bardzo, bardzo mało. No, przy takim zachmurzeniu, jak widać, jest powiedzmy, nie wiem, godzina 15, to solary praktycznie robią 2-3 kW. Albo i mniej. Jest po prostu szarówa. Plus jest taki, że to są wyspy, tam chmury przechodzą z jednego końca na drugi i wystarczy godzina, żeby naładować do pełna akumulatory. So that's the purpose of the trapal. Kung wala pa ka nagpalit ang Tutaj mówi, że na trapal się jest dużo wody i zaraz może spaść. hulog ng bato. Ale jak ich się pogoni, to w deszczu też pracują. To jest taki plus. Jestem ciekawy, gdzie pozostali pracują. No ładne oberwanie chmury. Ale to dobrze dla resortu. Możemy potestować po prostu, gdzie woda stoi, jak to się, wiecie, zbiera to wszystko. Na pewno będziemy musieli zrobić jeszcze rynny z przodu tutaj apartamentów i z przodu tych restauracji. Z tego względu, że te zadaszenie od góry jest za krótkie. Spierdolili sprawę, powinno być z 15 cm dłuższe. Więc zrobimy takie coś, żeby no po prostu pomalowaną rynnę w kolorze właśnie tego, żeby nie padało na barierki, bo w tym momencie kapie centralnie na barierki. O, kaskada zaczęła sama z siebie lać wodę. Znaczy z deszczu. Bagyo. Bagyong Inday. Inday. No i też
zrobimy ten drenaż. No tutaj ktoś tam pisał, już nie pamiętam kto, ale musimy go zrobić, bo no trzeba, inaczej woda będzie stała po prostu w resorcie. Pooglądałem sporo filmów, powiedziałem im jak ma być to zrobione. Zrobimy francuski drenaż tutaj przed apartamentami, z jednej, z drugiej strony, z tyłu apartamentów, po bokach, przy wejściu, bo najwięcej stoi wody przy wejściu i to wszystko odprowadzimy na zewnątrz resortu przez nasze zbiorniki właśnie na zużytą wodę. Jestem bardzo ciekawy, jakim to wyjdzie. Miała być kaskada zrobiona taka, wiecie, ni to kaskada, to po prostu tak, żeby woda spadała, no ale nie spodziewałem, że aż tak nierówno to zrobią, bo jest nierówno zrobione, ale to może będzie miało swój urok. Napiszcie w komentarzu oczywiście. Jeszcze 2-3 tygodnie, żeby zobaczyć końcowy efekt, nawet ten jeszcze nie końcowy, ale powiedzmy taki wstępny końcowy efekt. Jestem bardzo ciekawy, jak to wyjdzie. I zobaczymy, czy w ogóle kamienia nam starczy, bo zamówiłem kamienia 33 metry kwadratowe na kaskadę. Łącznie 3 razy przywieźliśmy po 11 metrów. Czy to wystarczy, to się okaże w ciągu 2-3 tygodni. Słuchajcie, sorry, kolejny raz mi się kamera przegrzała. Widać, że Egipt nie jest stworzony dla DJI. Dalej tutaj oglądamy, jak Reggie przykleja kamienie do oczywiście kaskady, dobierając odpowiednią wielkość do dziury, którą ma zakleić. Ja nie jestem w stanie pójść na kolację teraz w resorcie, więc wysłałem Jelly, żeby mi coś kupiła w międzyczasie, jak się kamera chłodziła. Mam nadzieję, że to jakoś wyjdzie, uda mi się to poskładać Wam do tego tutaj tej budowy. Kolejną chyba będę już z klimatyzowanego pomieszczenia nagrywał, bo po prostu nie da się inaczej. Komary mnie podziabały tutaj no ze 30 razy, jak tutaj siedzę. Ale co zrobić? No kaskada w takim tempie, no to tak z tydzień, 2 tygodnie trzeba przyjąć, że będzie układana. Jedna osoba podaje cement i klej, druga osoba układa. Ta, co podaje cement i klej, też przygotowuje części kamienia, żeby można było ułożyć, żeby to wyglądało, miało ręce i nogi. Nie śpieszy im się to. O, Jerlin dzwoni. Halo? Tata, Co? pero available. Nie słyszę. Burger no meat. Do you want to get something? No up to you, what you bring, I eat. Nie ma burgerów. Skończyły się. Pewnie dlatego, że ostatnio 18 minut kolacji. O, widzicie, gdzie się woda zbiera? Tutaj Agnes pokazuje, że tam woda się zbiera. No i głównie przy wejściu do resortu. O, tutaj zaczęło padać, więc zakryli te ich wykopki. Nie wiem, nie wiem, jak to nazwać, kurde. Wzorce? Wzorce? To chyba by można było tak nazwać. Wzorzec. Śmieszne słowo. Po którym kozy skaczą.
Wzorzec, po którym kozy skaczą. Okay na na yung mati. No, teraz przygotowują ten manhole. Ang kulang ani ka na ng inyong Tu widzę samochód Aizy. Przyjechał. pwede na Żony Briana. Ale tylko na Filipinach. Bo w Stanach już nie są małżeństwem. Ale ja tego nie powiedziałem. Dla tych, co nie wiedzą, to na Filipinach nie ma rozwodów. Mimo że weźmiecie rozwód w innym kraju, to na Filipinach go nie zaakceptują. Zwłaszcza jak będziecie mieli ślub na Filipinach. Nie wiem, czy oni wiedzą, co robią, czy nie. Ale gdzieś tam gwóźdź sobie wbijają. Pewnie, że im się nie przesunęło w trakcie zalewania parkingu. Bo jeśli chodzi o parking, no to zamówiłem gotowy cement, prawda? Wolałem, żeby to było, wiecie, rozrobione przez profesjonalną firmę i przyjadą po prostu z betoniarką i wyleją. Nie będzie potrzeba tutaj tego. Nie będzie potrzeba pompy dodatkowo, więc będzie taniej. Więc będą musieli po prostu, przyjedzie betoniarka, wyleje w jedno miejsce, będą musieli to wszystko przesunąć po prostu do góry. Jestem bardzo ciekawy, jakim to wyjdzie. Zrobili raz, dwa, trzy, 4 albo 5 takich wzorców. Nie wygląda to, jak to by miało być 15 cm spadku. Powiem szczerze. W ogóle wygląda jak jajko. Ja nie wiem, czy oni w ogóle zdają się z tego sprawę, jak to robią i czy to na pewno jest to, a nie coś źle robią? Jestem ciekawy. Ja bym wziął laser, kurde, z poziomicą i sprawdził. To w ogóle tak jakby to szło tak w ten sposób jeszcze. No. Słabo to widzę, słabo. Tam jest wjazd do Briana. A tutaj Agnes sprawdza, czy ptaszki już wyleciały z gniazda, czy jeszcze nie. No nie widać ptaszków, bo trzeba by kamerę tam głębiej włożyć. Widać je, czy nie? Nie widać. O, coś było widać na samym końcu. O, i kuski. Szybko rosną. Kuski Agnes. 2 kuski. A tu jeszcze drugi manhole muszą zrobić, bo widzę, że nie jest skończony. A? No, no. I don't want now. Jenny przyniosła mi kolację. I zjem kolację.
No i tak wygląda parking. Zbrojenie parkingu. Matting to się nazywa. Resort po deszczu. Ale widać chwilowy deszcz, bo nie... woda ogólnie wsiąka, prawda? Tylko że jest, jak pada powiedzmy 2 godzinki, no to ona zostaje potem na kolejną godzinkę. Więc nie ma ogólnie tragedii z tym wsiąkaniem wody, ale jak będzie porządna ulewa, no to będzie gigantyczna powódź, dlatego drenaż musi być. To woda zbiera, ale nie tyle, ile powinna, prawda? Do pewnego stopnia. O, no widać, kaskada już powoli rośnie. Zrobił chyba 2 piętra kolejne, a przynajmniej 1,5. Jak widzicie. Moim zdaniem tam za mało kamieni, jest za dużo cementu. Ja bym to bardziej dokładnie poukładał. Bo te kamienie, no to tam 3 razy więcej cementu niż kamienia, kurde. Sorry Winetu, ale dajcie napisać w komentarzach, no tak to wygląda z mojej strony. Zaczęli dawać więcej cementu, żeby te kamienie nie były w ten sposób, tylko były chociaż pionowo albo lekko do góry. Ja nie wiem, czy ta woda się rozejdzie na te kamienie, że to ładnie spływało po wszystkich, ale słabo to widzę. Kolejny update z naszej budowy się skończył. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Przepraszam, że te przerwy i to wszystko, może tego nie widzicie, ale dla mnie to było upierdliwe, bo nagrywałem to 2 godziny, a cały film miał, żeby Wam nie skłamać, godzinę 15. Więc dajcie znać w komentarzu, czy Wam się podobało. Dajcie się znać w komentarzu jakieś w ogóle sugestie, bo jeszcze nie został parking wylany i jak to oglądacie, jeszcze nie zostanie wylany. Jesteśmy w tej chwili na bieżąco i naprawdę nie mam czasu. Pewnie może być jakaś obsuwa z materiałami. Nie zdziwcie się, jak nie będzie 1 czy 2 dni materiału, ponieważ jestem na urlopie i naprawdę ciężko mi pogodzić z tym kiepskim internetem tutaj i z całymi atrakcjami dla rodziny to, żebyście mieli on time wszystko. Ale cały czas jedziemy z daily i chcę go doprowadzić co najmniej do końca roku, tak żeby było rok czasu. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Widzę Wasze wsparcie, komentarze, więc dziękuję bardzo Wam za to. Ja Was pozdrawiam tutaj z bardzo gorącego Egiptu, zero chmurki na niebie. Egipt jak Egipt, tutaj już w daily blogu Wam powiem co i jak po wyjeździe. Na pewno odpoczynek jest. Z tego miejsca, jak Wam się podobało, łapeczka w górę, komentarz. Dla tych, co są nowi na kanale, zapraszam do subskrypcji, zostawienia dzwoneczka, żeby nie pominąć update'u z naszej budowy i naszych daily blogów rodzinnych. I żegnam się z Wami. Dziękuję, trzymajcie się, do zobaczenia.